Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. I dzisiaj nie przypadkiem powiem jedno słowo po angielsku. Mam nadzieję, że prawidłowo i pani profesor mnie nie poprawi. Surprise, e, czyli pani Żaneta Gelc, która jest filologiem języka angielskiego między innymi. Pani Żaneto, najserdeczniej Panią witam. Ja E, również, bardzo mi miło. Kochani, to jest dla mnie ogromny zaszczyt, nie ukrywam, bez wielkich słów, że możemy gościć, że ja mogę gościć na moim kanale panią Żanetę. To Znam dla się z mnie jest panią zaszczyt. Żanetą od wielu, wielu lat już. Zaraz jeszcze tutaj parę słów sobie jakichś wspomnień padnie. Natomiast kim jest pani Żaneta Gelc? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, jest filologiem języka angielskiego, jest ekonomistką, jest ekspertem do spraw komunikacji. Dotyczy to zarówno marek takich no, firmowych, jak i marek osobistych. Nawet co najwyżej, pani Żaneto, jeżeli coś omsknę się, to pani mnie poprawi. Co jeszcze? Nic nie będę poprawiała. Pani Żaneta Galc specjalizuje się w poszukiwaniu związków między alergiami, o to zapytam później dlaczego, a warunkami, ekologią w codziennym życiu. I to ja czytałem hipoalergicznych, nie wszystkie oczywiście artykuły. Zaraz powiem, co to są hipoalergiczni. I pani Żanecie zależy na tym, żeby na ekologii takiej codziennej. Nie chodzi o wielkie sprawy, zbawianie całego świata, bo zbawianie powinno zacząć się od nas samych, od najdrobniejszych rzeczy, które możemy sami we własnym życiu zrobić, we własnym domu i tak dalej. Więc pani Żaneta pisze o ekologii, tej codziennej, bez wielkiego zadęcia, ale mówi o szczęściu, o tym, jak to szczęście można budować, bo tego szczęścia się nie ma tak od razu, trzeba je zbudować. Najpierw, ja powtarzam wielokrotnie, trzeba zmienić, poukładać inaczej tą przestrzeń 25 centymetrów między uszami, to jest jedna sprawa. Mówię o tym, jak żyć harmonijnie w tym trochę zwariowanym świecie, ale nieraz też mówię, ja na razie taki przydługi wstęp mówię, bo zazwyczaj sobie lubię pogadać na początku, oddaję później głos gościom. Więc mamy trochę czas taki zwariowany, ale ciągle powtarzam znajomym ludzie. To jest zaszczyt, że dzisiaj mogliśmy tu zejść na tą ziemię w tych czasach i trzeba się dobrze zastanowić, bo to była nasza decyzja, po co żeśmy tu zeszli. Czy mamy Tak jest. być tylko w miarę myślącymi, chodzącymi układami pokarmowymi, czy mamy coś do zrobienia? Bo ja mam takich kilka słów. O mnie moja partnerka, moja ukochana Ania mówi, ty jesteś kosmiczny rebeliant, więc opór, sprzeciw, brak mojej zgody na pewne działania i robię to, co robię i sprawa załatwiona. Ale znowu wracam do pani Żanety Gelc. Pani Żaneta Gelc jest też redaktorem naczelnym, twórczynią hipoalergicznych magazynu, twórczynią też wielu projektów, na przykład Organic Life, czy też Happy Evolution. Jest gospodynią wielu rozmów, nazwę to tak gospodynią. Pani Tak. Żaneta zaprasza niesamowitych gości z całego świata, specjalistów w swojej dziedzinie, ekspertów w swojej dziedzinie. Ja nie wiem, jak pani Żaneto to robi, ale pani nam Zaraz o tym powiem. opowie. Już ja się postaram, żeby pani wszystko powiedziała. Wyśpiewam wszystko. Dobrze, wyśpiewa pani wszystko. Tak. I jak myśmy się spotkali z panią Żanetą, to był chyba rok 2000, jak dobrze pamiętam, 14. Tak, Uj, nie zdawałem sobie tego sprawy, że mamy rocznicę. 10 lat, tak. 10 lat. Wówczas nie mam tutaj pod ręką tego szczególnego numeru hipoalergiczni. Mam za to ostatnio przesłany numer, to już archiwalny, Tak, z panią Anną Kert, ale ukazał się wówczas w 2015 roku w lutym. Pierwszy chyba to był numer, chyba to był pierwszy z panem Bartłomiejem to Topą na okładce i tam ukazał się pierwszy taki mój artykuł, chyba o wodzie, po raz tak. pierwszy. I w każdym razie spotkaliśmy się w Warszawie, na wysokim piętrze, w potężnym wieżowcu i zaczęła się rozmowa między nami. Ja
napisałem niedawno pani Żanecie, no byłem raczkującym dopiero takim człowiekiem, jeżeli chodzi o pisanie, takie inne. No pani Żaneta mi tutaj powiedziała, że aha, był pan raczkujący i tak dalej. No myślę, że raczkujący w stosunku do pani Żanety, naprawdę. Prowokacja, no ale Właśnie dobrze. dosłownie kilka dni temu trzymałem fantastyczną książkę. Oczywiście, że jeszcze nie zdążyłem jej przeczytać, ale po prostu już to przeglądałem sobie bardzo fajnie. Czyli książka Co ci szepcze brzuch. Namawiam do zakupu od razu, bo później mogę zapomnieć. Z piękną dedykacją. Wszelkie obfitości życzę, drogi panie Januszu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że moje książki, jak nie dotarły, to dotrą, bo już powinny być chyba w Inpoście. A, e, No, dobrze. I to jest niesamowicie bogata książka, dlatego że wypowiadają się tutaj specjaliści, lekarze na temat tak. dzisiaj naszych, powiedzmy, problemów. Dobrze, to tyle tytułem wstępu przydługiego. Pani Żaneto, pierwsze zasadnicze pytanie. Jak to się stało, że pani zaczęła się interesować w ogóle zdrowiem, ekologią, tą taką codzienną, taką do stosowania w domu i tak dalej, i tak dalej? No, tutaj są właściwie dwa elementy. Jeden element jest taki stopniowy, taka nastąpiła progresja w mojej osobie, dzięki temu, że współpracowałam przez kilkanaście lat ze skandynawskimi różnymi podmiotami, bo to nie były tylko firmy, ale również laboratoria toksykologiczne, instytucje certyfikujące produkty bezpieczne dla ludzkości, ale również dla natury, czyli dla wód gruntowych i dla życia nie tylko człowieka. I mnie fascynowało to, że Duńczycy nie patrzą tylko, co jest dobre dla mnie, dla człowieka, tylko co jest dobre dla środowiska najpierw, co jest dobre dla przyszłych pokoleń też, a ja jako konsument jestem na trzecim albo może nawet 10. miejscu. Czyli to ich podejście takie nieegoistyczne i nie tylko przez pryzmat zysku, ale przede wszystkim przez pryzmat etyki, ekologii i odpowiedzialności było dla mnie fascynujące, bo ja tego nie widziałam w Polsce, bo w Polsce to każdy mówi tylko o cenie, żeby było jak najtaniej i żeby było pieniądze wszystko i żeby było skuteczne, chemia musi być mocna, mydło musi się pienić i my myślimy o tym, żeby to wszystko pachniało, było kolorowe i tak dalej, a Duńczycy nie. Ma być oszczędnie, ma być minimalistycznie, ma nie pachnieć, ma nie truć i tak dalej. Dla mnie to było fascynujące, więc to było takie podłoże, które spowodowało, że zaczęłam się tym interesować, tak? Tym, co jest dobre od strony receptury. No i dzięki temu też w tej współpracy wieloletniej trochę się zorientowałam w kwestii składników, jakie składniki są złe, jakie są dobre, czego unikać, co powinno być w składzie, co jest dobre. I to była pierwsza rzecz, która stanowiła o tym, dlaczego się tym zaczęłam zajmować. A druga rzecz była szokująca, a mianowicie przez 2 lata świadczyłam usługi dla jednej z największych platform sprzedaży e-commerce, nie mogę powiedzieć nazwy, bo mnie obejmuje klauzula. I w tej współpracy miałam wątpliwą przyjemność współpracować z największymi koncernami na świecie, które obsługiwane były przez największe agencje PR-owe na świecie, takie jak na przykład Saatchi & Saatchi. I te marki, które są obsługiwane przez największych, czyli największe agencje obsługują największe marki, okazało się, że tych firm, które stanowią jakby prawie wszystkie produkty, które znamy ze sklepów, to właściwie jest może 10 koncernów. I to jest branża spożywcza, kosmetyczna, chemiczna, tak zwany pet food, czyli produkty dla naszych czworonogów. Tak, i się okazuje, że tych firm naprawdę jest niewiele i te firmy się specjalizują w tym, żeby skupować polskie, rodzime marki
i również wkładać je do tak zwanego portfela marek koncernu. No i na początku ja byłam taka zaszczycona, że wchodzę do takich central, wielkich wieżowców, biur największych firm na świecie, eleganckich, od których można się dużo nauczyć, jeśli chodzi o marketing, o public relations, czyli o wizerunek, o protokoły zachowań, o to, jak się robi promocje, jak się zachęca do sprzedaży, jak się tworzy tak zwane strategie na kolejne 2-3 lata, a nie na kolejny sezon czy miesiąc, tak jak to było u nas w Polsce, tak spontanicznie. Natomiast jedna z firm, nie będę tutaj mówiła nazwy, bo się każdy domyśli, która produkuje no, chyba najsłynniejsze na świecie napoje gazowane o pożądanym smaku, który rzekomo daje radość, zaprosiła mnie na spotkanie, na którym zostało mi przedstawiona taka koncepcja promocji, która miała być zaadresowana, tak to się nazywało, do dzieci w klasach od 1 do 3, żeby były takie małe puszeczki o średnicy 3-4 cm i pojemności 100 ml, żeby dziecko było w stanie obłapać rączką tę puszeczkę. I ja wtedy na tym spotkaniu przeżyłam taki szok moralny, przeżyłam po prostu szok do tego stopnia, że ja w tym momencie nie pamiętałam, jak wróciłam do domu, jak skończyło się spotkanie. Wyszłam z tego spotkania płacząc wewnętrznie. Nie wiedziałam, jak dojechałam tym samochodem, ale myślałam tylko o tym, że jest to uzależnianie dzieci od tak zwanej darmowej działki. Tak. Dealerka, przepraszam, że wchodzę w słowo, dealerka, czyli takie I wtedy powiedzmy... wtedy przeżyłam taki szok, Wstrząs. że nie pamiętam, jak się to spotkanie zakończyło. Zakończyłam również współpracę z tamtą firmą. Tak się jakoś poskładało, że nie szło nam po drodze i zakończyliśmy tę współpracę. I ja wtedy przeżyłam wielki ból, taki ból fizyczny w ciele. Z wewnątrz dosłownie. I zrozumiałam, że to jest po prostu rozchorowywanie ludzi od samego początku, kiedy tylko opuszczają dom rodzinny, idą w przestrzeń typu szkoła i tam się zaczyna ta gra marketingowa, gdzie dzieci wchodzą w pewien korytarz i dostają darmowe puszeczki cukru, który je uzależnia. I ja dzisiaj, jak widzę, jak dzieci, młodzież chodzi z energetykami albo z tymi kubeczkami kawy, z mlekiem, z cukrem, to ja już wiem, że to jest efekt tego działania promocyjnego, że później ta młodzież, jak rośnie i już ma swoje pieniądze, to po prostu kontynuuje ten proceder i jest uzależniona od różnego typu słodkich napojów i od tych słodkich, mlecznych kaw, które oczywiście ani jedno, ani drugie nas do zdrowia nie przybliża. I wtedy zrozumiałam, że ja muszę to wszystko odkręcić. Jestem na tyle blisko tej trującej informacji, że już widzę bez żadnego zwątpienia, co tu się dzieje, tak? Na tych najwyższych szczeblach w koncernach, co się dzieje, i należy dać ludziom antidotum na tą manipulację marketingową, na którą ludzie po prostu są bezbronni. To doświadczenie, które pani opisują, no to jest, tak prawdę mówiąc, ja jestem dość wrażliwym facetem, nie ukrywam. Nieraz się śmieję, ja w ogóle jestem prześmiewcą tak trochę. Wtedy, kiedy można się śmiać, ale wtedy, kiedy trzeba być poważnym, to jestem bardzo poważnym. I czasami wychodzi ze mnie taki, przepraszam za wyrażenie wszystkich i panią, taki rodzaj zakapiora bezlitosnego, który mówi zdecydowanie basta, no pasaran i koniec, kropka. Opór, sprzeciw, bez litości.
ale to, o czym pani powiedziała, wyraźnie, kochani, pokazuje, jak nas próbują załatwić. Cały ogólnoświatowy system skorumpowany do cna, chyba To że jest z mnie pani premedytacją, Żaneto, działanie pani z poprawia, premedytacją. tych Tak. władców świata, to przypomina mi historię właśnie mojej partnerki, która skończyła biologię, biotechnologię i 20 parę lat, pierwsza praca, firma farmaceutyczna, dali samochód, organizowała szkolenia dla lekarzy, które odbywały się w ten sposób, że pół godziny to były wykłady, a reszta to były pieniądze. Oczywiście firmy dawały, powiem tak jak to było, bibki, czyli jedzonko, wódeczka. Miało to być przyjemne, że tak powiem. I to niedługo było, Ania też rzuciła to, bo po prostu nie wytrzymała tego, w czym ja uczestniczę. A więc zobaczcie, że wielu ludzi, właśnie pokroju pani Żaneta, wielu innych, potrafiło rzucić to i przemienić siebie, powiedziało, że nie, trzeba robić zupełnie inaczej. Tylko pani Żaneto, ponieważ ja często bywam advocatus diaboli i tak prowokuję czasami do różnych rzeczy, no i więc tym bardziej też teraz tak trochę prowokująco. I co pani stwierdziła, pani Żaneto, że pani naprawi świat? No tak, mówi się, że tylko szaleńcom się wydaje, że są w stanie zmienić świat i właśnie tym szaleńcom, którym się wydaje, się udaje. Mhm. To chyba Steve Jobs to powiedział. I rzeczywiście tak jest. Ja na początku, jak stwierdziłam, że nie mogę po prostu brać w tym udziału, nie tego nauczyła mnie moja mama. Moja mama nauczyła mnie mówienia prawdy Tak. zawsze, po to, że jak się kroczy w życiu, to nigdy się nie boisz obejrzeć do tyłu, bo nikt ciebie nie goni, żeby ci wymierzyć karę za to, że powiedziałeś coś niezgodnie z prawdą. Mhm. I ta prawda jest tym, co nas z jednej strony prowadzi, nie musi nas ciągnąć, ale nas prowadzi, a z drugiej strony przestrzega, że tylko prawda nas wyzwala z różnych okowów, z różnych łańcuchów. I w takiej sytuacji, w której mamy jakiekolwiek wątpliwości, to jest takie wschodnie mądre przysłowie in doubt choose change, czyli w czasie wątpliwości wybierz zmianę. Mhm. Ja w tej chwili wątpliwości wybrałam zmianę, kierując się właśnie prawdą. Mimo że rok nie wiedziałam, co z tym zrobić, czyli jakie zadanie. Wiedziałam, że trzeba to wszystko próbować teraz odkręcić, żeby konsumenci, którzy są wprowadzani w błąd, kardynalnie są po prostu to oszukiwani, to już jest naprawdę za małe słowo. Tak, za małe słowo, tak. Są zatruwani w sposób taki z premedytacją, uzależniani od cukru, są zniewoleni poza swoją świadomością. Czyli już od dziecka, żeby wprowadzić ten niezdrowy nawyk i kłamstwo w postaci haseł, orzeźwienie da ci radość i tak Tak, dalej. tak. Więc te formy manipulacji, one są tak dyskretne, że dla nas są jakby niezauważone albo w najlepszym przypadku odebrane pozytywnie, więc my jakby wchodzimy w ten tunel tego sztucznego, niezdrowego życia i nawet nie zauważyliśmy, kiedy zboczyliśmy z tej dobrej trasy, czyli tej trasy, która na przykład została kiedyś wyznaczona przez poprzednie pokolenia, czyli mądrość babci, czy Tak. dobre rady dziadka, tak? One się już nie liczą, bo teraz są nowoczesne zasady życia. Więc nam się coś pomyliło, tak? Ktoś nam włożył sztuczny dysk i my myślimy, że to wszystko, co tam babcia zrzędziła, to wszystko jest nieważne. Tak. Więc jakby patrząc troszeczkę tak ilustracyjnie na to, co się wydarzyło, ja stwierdziłam, że to w jakiś sposób trzeba edukacyjnie ugryźć i dostarczyć ludziom
po prostu takie antidotum na tę manipulację. I właściwie to mówiłam o tym już na sieci przedsiębiorczych kobiet, a mianowicie o takiej sytuacji, która na dworcu kolejowym, na dworcu centralnym w Warszawie miałam takie niesamowite zdarzenie, gdzie dostałam odpowiedź chyba z góry, co mam robić, czyli co dokładnie mam powołać do życia. I to była osoba bezdomna, która w niesamowitej sytuacji, właściwie jednominutowej, ja dostałam ten przekaz, co to jest. A mianowicie było to 2 czy 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia. Chcę tylko powiedzieć o tym, żeby zwrócić uwagę na takie sytuacje, bo to są dla nas dary z nieba. I nikt nie chciał kupić ostatniej gazety, którą ten bezdomny miał do sprzedania jako taka publikacja, która utrzymuje tą fundację tych bezdomnych. I stwierdziłam, że no niemożliwe, to po prostu jest niemożliwe. Jest 1500 osób, 3 pociągi spóźnione, tyle ludzi na peronie, a nikt nie chce kupić tej gazety. No więc stwierdziłam, że jeśli ten człowiek się przedrze przez ten tłum i dojdzie aż do mnie, to ja już mam dla niego pieniądze i kupię od niego tę gazetę. No i widocznie tak miało być, że ta gazeta była dla mnie. Podszedł, ja już miałam przygotowane 5 zł, okazało się, że akurat gazeta kosztowała 5 zł, ja mu daję monetę, on mi daje gazetę i mnie tak trzyma i trzęsie mi tą ręką i mówi: oby wszystko, o czym pani marzy w życiu, się spełniło. I tak patrzył na mnie, patrzył. Ja widziałam, że on ma oczy ogromne jak koń, wielkie brązowe oczy i w tych oczach już wiedziałam, że jest dla mnie przesłanie. Nie wiem, jak się znalazłam w pociągu, w tym tłumie, znalazłam miejsce siedzące w przedziale do Poznania. Miałam 3 godziny, cała gazeta była przeze mnie przeczytana i zrozumiałam, że ja mam wydawać gazetę. Niesamowite, Tak, przepraszam, że tu wejdę teraz słowo, przerywam trochę tę opowieść. To jest niesamowite zdarzenie i to wielu z nas takie coś spotyka i często nie zwracamy kompletnie uwagi, bo nie mamy tej uwagi wyostrzonej. To są podpowiedzi wszechświata, Boga, pół na pół, Gicze Manitu, nieważne jak nazwiemy to są potrzeby wszechświata i to intuicja nasza wyłapuje, tylko chodzi o to, żeby słuchać tej intuicji. mieć uważność, tak. Mieć bardzo uważnie oceniać, patrzeć na to wszystko, co się dzieje, bo wszechświat do nas przemawia. Wielu ludzi mówi: tak się modlę do Boga i Bóg mnie w ogóle nie wysłuchuje. Ja mówię: człowieku, każdego dnia do ciebie Bóg, bóstwo, absolut, wszechświat, natura, jak zwał, tak zwał, przemawia do ciebie, tylko ty oczekujesz tego, że nagle prask, trzask, dym, ogień zjawi się, walnie coś. Przepraszam, ja jestem jaki jestem, więc czasami mam te straszne metafory jakieś i wtedy do ciebie ktoś przyjedzie. Jak w tej chwili powódź jest i jest ten stary dowcip, że się Jan utopił chociaż kilka razy i łódź, i pontowny, i amfibia, i śmigłowiec, i później z pretensjami do Boga, a mówi: tyle razy ci, chciałoby się powiedzieć, posyłałem pomoc, nie skorzystałeś. Czekałeś, że ja sam się pojawię? Nie, to tak to nie działa. Uważność, Tak. przepraszam, ale chciałem tutaj coś dopowiedzieć. No tak. Bo to jest właśnie cel, dla którego mówię, że my czasami nie zwracamy uwagi na takie znaki, które, no można powiedzieć, że może czekamy na jakąś taką planszę, że ktoś nam powiesi naprzeciwko drzwi wyjściowych z domu i tam będzie dla nas informacja, co to jest, to nasze zadanie, czy sens życia. I ja wtedy, jak przeczytałam tę gazetę, ona była zatytułowana WSPAK, pięknie wydana, na bardzo ładnym papierze, format A4, bardzo, bardzo dobra robota. Okazało się, że ten bezdomny, który sprzedawał tę gazetę, był jednocześnie też redaktorem tej gazety. I potem go znalazłam po roku. Okazało się, że ten bezdomny, który wyglądał jak taki święty Mikołaj na tym dworcu,
to on rzeczywiście ma taki pseudonim Święty Mikołaj i jest chyba najbardziej znanym bezdomnym w Polsce, ponieważ dba o środowisko bezdomnych, żeby byli zaktywizowani i doceniani, wynagradzani, żeby mieli z czego żyć, jeść. Więc, ale to taka dygresja. W każdym razie w tym piśmie przeczytałam przewspaniały artykuł prezesa na tamten czas wydawnictwa naukowego PWN, pana Dominika Kaznowskiego, który pisał o tym, że jest kryzys wiarygodności informacji w mediach, że media publikują artykuły, nie ma autorów, nie ma źródeł, nie ma jakby wiarygodności na poziomie i naukowym i nie wiadomo, kto się pod tymi publikacjami podpisuje. Czyli może to być zlecona publikacja płatna firm, a że nie ma nazwiska, to już nikt nie zwrócił na to uwagi. Ważne, że jest wydrukowany w gazecie. Jak już jest czarno na białym, jak jest na papierze, to znaczy, że prawda, tak? Tak jak część osób z mojej rodziny mówi, ale mówili w telewizji, że jest tak. Wiesz, że ty nie masz racji, bo w telewizji mówili, że jest inaczej. W gazecie napisali. No to jeśli w telewizji powiedzieli, to widocznie prawda. Tak. Więc chodzi o to, że bardzo łatwo nas wprowadzić w maliny i oszukać, ponieważ nie sprawdzamy, nie jesteśmy wystarczająco wymagający, jeśli chodzi o poziom źródeł informacji i na przykład ja ze względu na to, no jakie studia skończyłam, lubię pisać, lubię eseje, lubię opracowania, lubię raporty, felietony, to nas nauczono na studiach zawsze umieszczać źródła, publikacje i wszystko musiało być opracowane w oparciu o coś, a nie o to, że ja akurat mam jakąś tam fantazję i będę o czymś pisała, że jest tak albo siak, ale nie wiadomo w oparciu o co. Więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby owszem sięgać do publikacji, ale jeszcze w tych publikacjach sprawdzać, czy nie ma konfliktu interesów, dlatego że konflikt interesów to jest taka klauzula na końcu publikacji różnych naukowych, medycznych, która jakby wymusza na autorze przyznanie się, czy ma jakiś interes z jakąś firmą, chociażby z tą, która finansuje dane badania, albo na przykład nie jest finansowana przez nikogo, czyli na przykład badanie zostało przeprowadzone przez niezależny instytut albo zrzeszenie stowarzyszeń i przez ileś tam lat, to wtedy warto zwracać uwagę na te informacje, które są niezależne, a nie czytać te informacje, które są, już od razu widać, że są ze zgłoszoną klauzulą konflikt interesów, gdzie jest 15 albo czasami 50 firm farmaceutycznych, które finansują dane badanie i wtedy oczywiście no, chciałyby mieć taki wynik pokazany, na jakim im zależy. Więc w tej sytuacji, kiedy cierpliwie czekałam, aż zejdzie do mnie jakiś sygnał, co to jest, w jakiej formie ja mogę jakby stanąć w obronie ludzi, którzy są nieświadomi tego, co ja zobaczyłam na własne oczy, w jaki sposób się steruje tą konsumpcją ludzi, w jaki sposób mogę to zrobić? No w taki, że mogę wydawać czasopismo, które dostarcza rzetelnych informacji wraz ze źródłami, które ja sprawdzam, czy nie mają zgłoszonych konfliktów interesów. I ta forma ze mną została do dzisiaj. Przez 5 lat wydawałam czasopismo w druku. Jakiś dobry omen. Mówi Pani o hipoalergicznych. Tak. I jakiś dobry omen, tak, zasugerował mi, nie wiem, to był luty 2019, czyli rok przed pandemią, postanowiłam, że to jest ostatni rok, że wydaję czasopismo drukowane. Stwierdziłam, że nie będę już ścinała więcej drzew, wypowiedziałam umowę Empikowi. Do końca roku byłam zobowiązana dostarczać pismo, bo tak mnie obowiązywała umowa. I listopadowe wydanie 2019 z panem hrabią Adamem Zamojskim na okładce było ostatnim w papierze,
I potem postanowiłam, że będę zakładała więcej serwisów dla różnych osób i onkologiczni.pl, diabetyczni.pl, antyzapalni.pl, organiczneżycie.pl. I potem nagle wybuchła pandemia i stwierdziłam, że Boże, jakiś Bóg nade mną czuwa, że przestałam generować sobie koszty, a zaczęłam się zajmować projektami, które może mniej kosztują, ale znacznie więcej mają zasięgów i więcej osób może z tego skorzystać. Tak. Chcę powiedzieć, kochani, że w ogóle wszystkie numery hipoalergicznych były wydawane no, rewelacyjnie, na bardzo wysokim poziomie edytorskim, graficznym. Piękne w środku, a więc zobaczcie, zdjęcia i tak dalej. Papier, ale to był taki papier po prostu eko. Wiem, że coś tam było takiego ciekawego, nie znam się na tym. Masa. Tak, farby były spożywcze, dlatego że zależało nam na tym, że jak mamy małych dzieci, mają gazetę w domu i one tam sobie ciumkają te narożniki różnych czasopism, to żeby się tymi farbami nie truły. Także farby były może mniej Niesamowite, bo ja kontrastowe. miałem wrażenie w ogóle, nawet przecież mam masę numerów, jeszcze archiwalne numery, jeszcze mam taki mały zapas, ja chyba w ogóle wstawię je do mojego też sklepu, po prostu archiwalne te egzemplarze, bo to jest niesamowita, słuchajcie, wiedza, dlatego że tu jest masa wywiadów naprawdę z ekspertami z całego świata. Ja nie wiem w ogóle, jak pani Żaneta Gelc, że tak powiem, przepraszam za kolokwializm, łapała te wszystkie kontakty z ludźmi z całego globu dosłownie, specjalistami, którzy zechcieli z nią rozmawiać, bo trzeba być, przepraszam, to tak może dziwnie zabrzmi, ale trzeba być kimś, żeby ci często eksperci zechcieli rozmawiać, bo oni muszą też czuć, że to jest naprawdę ktoś, taka persona, która nie łapie się, ja wiem, nie wiem, dla pieniędzy, dla jakichś Że innych. nie zmarnuje ich czasu tak naprawdę. Tak, Chodzi nie chyba o to, marnuje żeby nie czasu, marnować ich dokładnie, czasu. tak, że to jest ktoś po Tutaj prostu poważny w takim dobrze zrozumianym tego słowa znaczeniu. Właśnie, pani Żaneto, i zaczęła pani wydawać właśnie hipoalergicznych. I teraz słuchajcie, tak jak my bierzemy w rękę na przykład, załóżmy, jakąś gazetę, jakieś pismo, jakąś książkę, jakąś oczywiście, tak, to taki eufemizm. No to jest takie dla nas oczywiste. Ja też mam 21 książek, napisałem, jaki problem, wydaję. Aha, współpracuję z wydawnictwem, na pewno mi wydają. Nie, ja też sam wydaję, pani Żaneta też sama wydawała i w dalszym ciągu jest online, powiedzmy, to wydawane. I to się dla przeciętnego śmiertelnika, tak jest to proste, no się kupuje. Ale pani Żaneto, niech pani nam zdradzi, jaka była kuchnia, bo żeby to zorganizować, musiał powstać zespół. Zespół Bożych Szaleńców. Nie przesadzam. Pani stała się takim szaleńcem. Trzeba się było porwać z motyką na Słońce, na Księżyc, nie wiem, może na jakieś inne planety, zorganizować zespół podobnie myślących ludzi, takich pozytywnych wariatów, krejzoli. Ja sam o sobie mówię, że jestem krejzol i to niezły krejzol. Ci, którzy mnie znają, to mówią, o, cześć ty stary wariacie. Ja mówię, no tylko nie stary, tylko nie stary. No. Jak zaczęła się, że tak powiem, przygoda z hipoalergicznymi? Hmm. Myślę, że duży udział tutaj w tym postanowieniu miał też prezes Empiku, który jak ja rozpoczęłam działalność w 2013 roku, to wydawałam serwis online i wydawałam pierwsze 3 wydania hipoalergiczni jako e-booki i one były darmowe. Natomiast w momencie, kiedy poznałam żonę tutaj prezesa Empiku i ona była zachwycona tym, jaki jest przekaz tego przedsięwzięcia pod tytułem hipoalergiczni, zachęciła mnie, żeby umówić się z jej mężem, czyli właśnie z prezesem Empiku, który mi powiedział tak: Żaneta, ja ci powiem, jak to się robi, a ty zrobisz wydruk i kwartalnik nie będzie cię kosztował tyle, co czasopismo miesięczne, ale drukuj
bo to jest bardzo dobry przekaz, materiał unikatowy. No i ja za dużo nie myślałam. Myślę, że to mi zajęło miesiąc, co w ogóle dzisiaj to nie mogę sobie tego wyobrazić, jak to jest możliwe. Ale człowiek ma jakieś takie turbo dopalanie w momencie, kiedy jest jakby natchniony takim pomysłem z zewnątrz. I ja w ciągu 1 miesiąca miałam wszystkie wywiady, miałam osobę do składu graficznego, to był jakiś cud. Miałam jedną, jedyną firmę, która chciała wejść w nieznane i jakby nierozpropagowane jeszcze czasopismo, która zapewniła mi pokrycie kosztu produkcji. I ja po prostu na drugi dzień, jak postanowiłam wydać to czasopismo jako pierwszy numer z Nowym Rokiem, i już miałam podpisaną umowę właśnie z tym prezesem Empiku, to był po prostu taki jakby niesamowity cud. Tak? Cud za cudem, który się wydarzył, co świadczyło o tym, że to po prostu miało powstać, a ja tylko byłam tą, która te sznurki pociągała i poukładała wszystko, żeby to się fizycznie zadziało. I miałam akurat wtedy taką ciekawą osobę, która znała Bartłomieja Topę i mówi: słuchaj, musisz iść na Biobazar i tam jest taki fajny człowiek, ja akurat nigdy nie miałam telewizora, więc aktorów nie znam, znanych osób wszystkich nie znam, nikt mi z żadnych gwiazd nie jest znany, no ale poszłam na to stoisko i poznałam Bartka Topę, którego zresztą filmy potem okazało się, że znałam, oglądałam, Ale fantastyczny jest w ogóle człowiek. świetnym aktorem, kapitalnym aktorem. Absolutnie niesamowita istota. W ogóle taka filozoficznie bardzo ciekawy człowiek. I to była nasza pierwsza rozmowa. Potem były kolejne osoby. W ogóle nie miałam absolutnie żadnego problemu ze znalezieniem kolejnych bohaterów okładek, których bardzo starannie dobierałam. A tak a propos tego, w jaki sposób można znaleźć ciekawych ludzi do wywiadu. Pewnego dnia na przykład obudziłam się z takim, no Bartek to jest po prostu anioł, nie człowiek. Kiedyś obudziłam się w niedzielę i przyszła do mnie taka myśl, i to też chcę zwrócić uwagę na to, że jak przychodzi do nas bardzo ciekawa myśl, to trzeba ją zapisać. Bo myśli są jak szuflady w wielkiej, gładkiej ścianie i te szufladki się wysuwają, a potem się zamykają i nie wiadomo nawet, gdzie ta szufladka była, bo one są bez klamek. Tak, tak. No i te myśli, które do nas przychodzą, to jest jak wysuwająca się szufladka z czerwoną apaszką. Należy zapisać myśl i nie pozwolić, żeby nam się schowała, bo ona już do nas nigdy nie wróci. I przyszła do mnie taka myśl, że przychodząc na ten świat, pożyczamy jedynie energię, żeby ją z nawiązką zwrócić, jak odchodzimy. I zapisałam sobie to zdanie, z którym się obudziłam, i przyszło mi do głowy, żeby wpisać to do przeglądarki Google, czy ktoś myśli podobnie. I okazało się, że jest jeden nowozelandzki klimatolog, pan Kevin Trentberg, chyba, nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale albo Trentberg, albo Travenberg, ale klimatolog, który udzielił wykładu dla studentów, dla absolwentów uczelni, właśnie z takim przekazem, że pamiętajmy, do tych studentów powiedział, pamiętajmy, że przychodzimy na tę ziemię, i tylko on na całym świecie wyraził się w ten sposób, i ja się z nim skontaktowałam poprzez adres mailowy uczelni i przeprowadziłam z nim wywiad na właśnie temat tego zdania. I on udzielił właśnie takiej mowy na jakby zakończenie tej edukacji uniwersyteckiej dla tych studentów i mówił tak, że Ziemia poprzez matki daje nam energię, żebyśmy mieli ciało i powstali ze światła, jakim jest świadomość,
i mamy ciało pożyczone z tej substancji z matki Ziemi, czyli z naszej matki, Mhm. i dobrze by było, gdyby nasze istnienie, nasza istota, nasze życie przyczyniło się do zwrotu tejże energii, ale z lekkimi odsetkami na plus. Czyli żebyśmy zostawili coś dla innych, z czego będą mogli powstać następni, jako cząstka Coś energii, niesamowitego. a nie tak jak ja to U. widziałam i też miałam jakby z nim taką dyskusję, że w przeciwnym razie, jeśli tego nie robimy w ten sposób, to tak jakbyśmy zjedli obiad i zostawili brudne talerze dla tych, co przyjdą po nas. Czyli jest coś na minus, tak, a nie na plus. A my powinniśmy zostawić po sobie zastawiony stół, jak dla wędrowców, których jeszcze nie znamy. I dzięki takim myślom, które do nas przychodzą, ciekawym, takim jakby oświecającym nam drogę myślom, które zapisujemy, możemy znaleźć niesamowitych ludzi, albo jeśli nie wiemy, czego szukamy, to trzeba podróżować. Mhm. I ja na początku po prostu jechałam do Brukseli, do Kopenhagi, do Dubaju. Szukałam samolotów, które kosztują 1000 zł, znalazłam. Co się wydawało dla mnie, że do Dubaju lecieć za 1068 zł w dwie strony, wydawało się niemożliwe, Jest to możliwe? a jest to możliwe Coś i takiego. tylko trzeba po prostu mieć ten szalony pomysł, żeby wejść sobie na jakieś tanie latanie albo jakieś inne serwisy i obrać sobie jakąś fajną destynację i szukać. I jak się szuka, to się znajdzie, a jak się nie Szukajcie, szuka, a to się nie ma. znajdziecie, pukajcie, otworzą wam. Ale w ogóle to wszystko, o czym pani mówi, to o tym profesorze z Nowej Zelandii, kiedy pani mówiła te słowa, to zrobiłem taki gest, bo wie pani co, że poczułem ciary na moim ciele. Tak, Ja takie rzeczy bardzo mocno odczuwam, dlatego właśnie moja partnerka mówi, ty jesteś kosmita, kosmiczny rebeliant w ogóle. I ja już dzisiaj wiem, ja nie przyszedłem na ziemię przynieść pokój, tylko ogień i miecz. aha, Oczywiście śmieję się, bo to są słowa Jezusa, tak przy okazji, no nie? Bo to też był kosmita nieprzeciętny. No jak to przynieść ogień i miecz? To znaczy co, mordować, palić? Nie, nie, kochani, mówię. Bo nieraz zatrącam o takie sprawy duchowe, bo jesteśmy istotami duchowymi. Jest stawanie w prawdzie. Moje słowo ma tak. być palące jak płomień, jak ogień. Moje słowo ma być ostre jak miecz. Niech tak będzie tak, niech nie znaczy nie. Koniec, kropka. Tak, bo to jest troszeczkę jak stawianie granic. Jeśli my nie postawimy granicy, czyli okej, niech te firmy sobie zarabiają, jeśli nie potrafią inaczej robić biznesu, tylko nieetycznie, to niech sobie robią swoje, ale my jako konsumenci, jako ludzie, którzy możemy wybrać albo produkty żywnościowe od swoich rolników, sąsiadów, Mhm. kupić winogrono od sąsiada, który wiemy, że niczym nie pryska, albo jajka od kobiety, która ma z 10-12 kur, a nie 35 000 w jakimś betonowym kurniku, Tak, to my decydujemy o tym, tak? My jakby stawiamy granice i mówimy nie dla przemysłowej żywności, bo tak, ludzie czasami się zastanawiają, no ale ja nie jem przetworzonej żywności, bo im się wydaje, że ta przetworzona żywność to wygląda jak martadela. tak, tak. To nie Ale jest to tak, kochani, nie tak, jest to nie tylko jest tak. martadela. To nie jest tylko, no nie wiem, to co się ludziom wydaje, że przetworzona żywność to nie wiadomo, to może jest tylko jakaś tam przyprawa chemiczna, tak? Tak, a Nie, to na jest ogół mamy do czynienia z potwornie przetworzoną żywnością, z mięsem, jeżeli w ogóle ktoś je mięso i tak dalej, masa specjalnych substancji, które nasycają, więc mamy z kilograma czystego mięsa
mamy kilo 60, kilo 80 tego No mięsa, saletra na przykład, tak? Saletra, sól, solanka, która no wystarczy fosforami, sobie takie inne wpisać. historie. Z Tak, drugiej strony, wystarczy czym wpisać się sobie karmi się tą, zwierzęta. no Pamiętacie to swego już czasu tą chorobę Creutzfelda Jakoba, chorobę wściekłych krów. No, można powiedzieć, ja to nazywam choroba krów, które zwariowały. I teraz pytanie, czy to krowy zwariowały, czy ludzie, którzy karmili krowy mączkami kostnymi, których źródłem były zwłoki, czyli kości, resztki ich towarzyszek wcześniejszych, matek, sióstr. Ludzie to no, zrobili. Dlaczego? Dla pogoni za pieniędzmi. Tak dla prawdę mówiąc. oszczędności, dla Tak, tak. zutylizowania. No więc tych przypadków jest tak dużo. No właśnie, właściwie to każdy z nas powinien być troszeczkę dziennikarzem i takim Mhm. detektywem, bo to nie jest wielka sztuka sprawdzić na przykład filmy dokumentalne. Jest taki jeden film dokumentalny duńskiego reportera, który sprawdził, jakby podążał szlakiem łososia i sprawdził, jakie ryby są zjadane przez duńskie społeczeństwo i w końcu dotarł do hodowli w Norwegii, W Norwegii gdzie potężne farmy. tak, gdzie nawet ten, który wrzucał te worki z tą paszą dla tych łososi w takich okręgach, które stanowiły te paśniki, powiedzmy, tak, czyli te hodowle w takich kratach, gdzie te łososie właściwie no, kąpały się we własnych kubkach. Więc on nawet sam nie wiedział, dlaczego w paszy, która jest przeznaczona dla ryb, znajduje się herbicyd. Bo przecież herbicyd stosowany jest planowo do niszczenia chwastów Tak. w uprawach w rolnictwie. Nie był w stanie wyjaśnić, skąd w składzie tej paszy jest ten herbicyd i po co on tam jest dodawany. I ten reporter też nigdy od nikogo nie otrzymał żadnej odpowiedzi, żeby zrozumieć, po co truje się te ryby składnikami opartymi właśnie na glifosacie, czyli herbicydami, Mhm. które nie mają przecież żadnej funkcji w tej żywności dla ryb. Ale są też takie filmy jak Seaspiracy, i to chyba Peterson, taki reżyser nakręcił i tego samego reżysera, zresztą młodego chłopaka ze Stanów Zjednoczonych, który szukał odpowiedzi na to, co się dzieje z mięsem, że jest ono tak napiętnowane i nakręcił film Cowspiracy jako pierwszy. I po zrobieniu tego reportażu, który był bardzo nieprzyjemny, ponieważ wszędzie mu odmawiano wstępu, wszędzie go spławiano, nikt nie chciał udzielać mu informacji. Kiedy zrobił taki reportaż, naprawdę polecam te dwa niewygodne, nieprzyjemne filmy. One są chyba na platformach streamingowych, czyli Cowspiracy, czyli tak jakby konspiracja wokół krów, i Seaspiracy, czyli konspiracja wokół mórz. I te dwa dokumenty pokazują, jak wielu rzeczy nam nie mówią i nie ma odpowiedzi dlaczego nie jest nam mówiona prawda. Natomiast no, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Tak jest. Więc my mamy jeść kiepskiej jakości żywność i potem pięknie wkraczać na tę autostradę chorób i tam już Tak, na nas wszyscy tak, specjaliści tak, czekają. tak. Bariatria aż się pali, żeby nam ciąć żołądki, a dietetycy bardzo chcą nam doradzać różne diety, które potem mają nas odchudzać. Więc my tego wszystkiego nie potrzebujemy, dlatego właśnie zrobiłam tę pracę, żeby osoby, które już widzą, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą co, to w tej książce znajdą odpowiedzi na to, co jest nie tak, dlaczego jest nie tak i co z tym zrobić, czyli co jeść. Pani Żelezo, na samym początku Pani powiedziała o swojej tej współpracy z firmami pewnymi, nieważne już jakimi,
ale ja na szkoleniach, które prowadzę podczas wykładów, ciągle też powtarzam i też pokazuję taki slajd charakterystyczny, że są koncerny spożywcze i koncerny farmaceutyczne. Jedne dają nam jedzenie i ciągle powtarzam ludziom, pamiętajcie, że kiedyś takie zdanie do mnie zleciało, gdzieś tam wszechświat podpowiedział, że jedzenie może być przyjemnością, ale odżywianie jest koniecznością. Jedzenie nie jest tożsame z odżywianiem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę znaczenie słów, tak wewnątrz, takie głębokie zrozumienie, jedzenie i pokarm, żywność, posiłek, to jest zupełnie co innego. Bo jeść to możemy trawę, możemy jeść papier toaletowy, korę, trzcinę, możemy wszystko zjeść. Ale Gryźć. odżywiać się to jest zupełnie co innego. I teraz, z jednej strony są koncerny, które dają nam jedzenie, które nas zatruwa. W tej chwili to już nawet nie jest 6-8 kg w ciągu roku wchłaniamy tych wszystkich chemicznych, przepraszam, ale taka jest prawda, świństw. To jest już znacznie więcej. A więc chorujemy, a z drugiej strony są firmy farmaceutyczne, które mają nas podleczać, nie wyleczyć, tylko podleczać. I tak, jedne wydają akcje, drugie wydają akcje i wymieniają się akcjami. Kółko się kręci. I A kochani, po czasami to w są ogóle. to te same firmy. Czasami są to te same Tak, firmy, to są które. te same firmy, jest ogólnie nazwa matka firma, która to, co pani powiedziała, wykupują na przykład w Polsce. Zostały ta firma, ta firma, są nawet my nie wiemy, konsumenci, jest nazwa stara utrzymana polskiej firmy, są pozmieniane receptury, nie będziecie tak robić jak poprzednio, zostaje tylko marka, a my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego produktu, a nie, to jak ta marka, ta firma to jest dobra. Nie, zostało to wszystko zmienione. Tak, tak. I z 2 wierszy składników robi się 15 wierszy składników. I to trzeba sprawdzać. No właśnie, moim zdaniem jest tutaj taki zasadniczy temat poczucia własnej wartości. Jeśli sami nie cenimy swojego życia, bo nie widzimy, żeby ono pełniło jakąś służbę. Wydaje mi się, że jeśli nie mamy takiego poczucia sensu życia, że nasze życie ma znaczenie, czyli muszę dbać o swoje zdrowie, bo mam dużo do zrobienia, tak, jako istota, Właśnie człowiek, tak. to jeśli czujemy, niewłaściwie, ale czujemy, że nasze życie nie ma znaczenia, to się żywimy byle czym. W momencie, kiedy widzimy, że możemy dużo zrobić, że nasza postać może mieć znaczenie dla poprawy życia innych ludzi, nawet ludzi, których nie znamy, albo ludzi, których jeszcze nie ma, dopiero się urodzą, to wtedy nagle zaczyna w nas wstępować jakiś taki Boży Duch, który nas prowadzi w taką dobrą stronę. I wtedy nagle nam się chce, mamy siłę, wiemy, po co rano wstajemy, wszystko nam się opłaca, nie kalkulujemy, że nie, nikt mi za to nie zapłaci, to ja tego nie robię. Ja bardzo wiele rzeczy robię pro bono i naprawdę nie mogę narzekać, ponieważ mi wszechświat to wynagradza w inny sposób i Tak. cały czas jestem wynagradzana, że naprawdę na kolanach dziękuję za to, jak to działa. To jest jakiś cud, którego nawet Einstein tego nie zrozumiał, tak? W jaki sposób działa ten boski system. I im bliżej był starości, tym bliżej, jak sam twierdził, był bliżej Boga, ponieważ jest tyle mechanizmów, których umysł ludzki nigdy nie jest w stanie zrozumieć. Więc my nawet nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić jakimś ludzkim językiem, ale gwarantuję, że w momencie, kiedy my mamy jakieś przedsięwzięcie, które nie jest skoncentrowane na tym, że ja teraz chcę się wzbogacić i mieć 5 basenów, 3 samochody, najlepiej Cadillaki, jeszcze stare modele i jakiś wielki dom, tak? To nie jest fajny cel, chociaż jeśli ktoś naprawdę zarobił bardzo dużo pieniędzy i przynosi mu to radość, niech ma, tak? Jeśli to
jego zamiar jest taki, że ma to mu przynieść szczęście, bo wtedy się poczuje nagrodzony, okej. Ale najlepiej, kiedy mamy taki cel, który polega na tym, że możemy się przyczynić do poprawy życia innych ludzi, dlatego że nam wtedy to gwarantuje nieograniczoną siłę napędową do Tak, działania i do życia, a nagroda dla nas jest taka, że mamy wreszcie motywację, żeby zadbać o siebie, bo jesteśmy potrzebni. piękne zakończenie, bo tak prawdę mówiąc, no już godzina, prawie godzina 10 minut naszej rozmowy. Nie wiadomo kiedy zleciało, bo tak ja mam pogląd oczywiście i tak z trochę zaskoczeniem patrzę, co już 47 minut? Wow, kiedy to poleciało i tak dalej. Więc można kontynuować oczywiście, będziemy to kontynuować. Myślę, że zrobimy drugą rozmowę. Bardzo mi zależy, Pani Żaneto, żeby Pani zdradziła nam tajemnicę, co nam szepcze brzuch, te nasze kiszeczki ukochane, te ileś tam metrów, co one tam robią? Szepczą? To znaczy, ja wiem, no wielu z nas twierdzi, że no tak, one szepczą, może nie tylko szepczą, ale tak gulgoczą niesamowicie jedynie wtedy, kiedy nam się jeść chce. Te jelita mówią nam, że tam jest epicentrum całej rafinerii chemicznej, która stanowi nasz silnik. Mamy dwa silniki. Jeden silnik mamy tutaj, tak, czyli pod naszymi żebrami w brzuchu. I ten silnik nam daje energię i warunkuje to, czy będziemy jechali dalej. I drugi silnik to jest ziemia, gleba. Ten silnik nam wytwarza jedzenie. Te dwa silniki, jeden nasz i drugi ten w ziemi, lubią współpracę bez żadnego zgrzytu i bez dodatku, że tak powiem, cukru do benzyny. Więc jeśli zadbamy o dwa silniki, jeden w glebie, czyli nie będziemy mu przeszkadzać wsypywaniem jakichś mikrogramów chemii, które są B, i jeśli będziemy tu wkładać do ust wszystko to, co byśmy dali dziecku, które kochamy, czyli my siebie będziemy traktować również z szacunkiem, z godnością i z miłością, tak jak własne dziecko, oby tak było, to wtedy nasze brzuszki nam podziękują i powiedzą: OK, dobra robota, Żaneta. Dobrze zrobiłaś swoją robotę, nakroiłaś marchewek, papryczki, nakroiłaś tam ogóreczki, dałaś szpinaku, czosneczek, polałaś oliwą, mamy kwasy omega-3, 6, 9, są witaminki, są antyoksydanty. Teraz jest dobrze, a nie jakiś junk food, czyli śmieciowe jedzenie. Więc Śmieciowe jedzenie, dead food, szanujemy. śmiertelne żarcie z przeproszeniem, jedzenie, bo już tak trzeba powiedzieć, no junk food, te foody, to nawet trudno określić, że to jest jedzenie, to jest po prostu, Tak, ale chyba ja jak właśnie tak, slangu, to pani się zna na tym, to jest po prostu żarcie zwyczajne, tak? Takie zwykłe. ale ludzie tego nie chcą przyjąć do wiadomości, że to, co oni wkładają na swoje talerze, czyli te kotlety schabowe z tymi sosami, frytkami i te rzekome sałatki, których nikt nawet nie płucze. Nie powinniśmy aż tak bardzo siebie nie szanować, żeby święte jedzenie, które my wkładamy Święte jako jedzenie, tak. źródło, Święty pokarm. tak, jako źródło energii dla swojego ciała, które też powinniśmy traktować jako świątynię, nie powinniśmy tego powierzać restauracjom, zwłaszcza fast foodowym, tylko powinniśmy to przygotowywać sami i powinniśmy wiedzieć, skąd ta żywność do nas na talerz przychodzi. Pani Żaneto, powiem tak, cokolwiek nasi słuchacze oglądający powiedzą, bo każdy ma prawo mieć własne zdanie. Dla mnie ta rozmowa po prostu była rewelacyjna, niezwykle budująca, w sensie takim duchowym, bo my nie rozmawialiśmy wyłącznie o materii. Nie, to była rozmowa w sensie duchowym. Tak to odbieram, tak to czuję. Kilka razy to mówię, że miałem takie ciary, takie wstrząsy malutkie wewnątrz, bo bardzo to do mnie docierało.
Myślę, że będziemy dalej kontynuować, czyli znowu nagramy po prostu rozmowę. Jeszcze raz powtarzam, bardzo chcę się odnieść do tego, bo to jest bogata niesłychanie treść i porozmawiamy o tym. Znaczy, taka jest moja sugestia. W ogóle dlaczego dzisiaj chorujemy? Ja często o tym mówię w swoich audycjach, Mhm. mówię na szkoleniach, mówię podczas wykładów. No, akurat ostatnio też byłem 2 dni w Warszawie, w Falentach, robiłem prosto wykłady, tłumaczyłem. Nowotwory, Tak. możemy dać radę. Inne historie, dlaczego akurat mamy problemy, jesteśmy potwornie Mhm. zakwaszeni. Niech pani mówi bzdur, to ci nie uczestnicy mówili, tylko często lekarze. Nie ma czegoś takiego jak zakwaszenie. Jest, bo jest masa publikacji, tylko wy tego nie znacie kompletnie, nie macie o tym zielonego pojęcia. Z jakich względów? Nie wiem, znaczy wiem, powiedzmy, ale załóżmy, że nie wiem i tak dalej. Pani Żaneto, dosłownie 2 zdania na koniec dzisiejszej rozmowy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i Wam wszyscy oglądający, że wytrzymujecie teraz te moje ponad często godzinne audycje, ale tu nie przychodzą przypadkowi ludzie, bo audycje też są nie dla przypadkowych ludzi. To są raczej wybrańcy, których może jest niewiele, ale którzy stanowią taki fundament, bo oni wiedzą, co w ich organizmach, co w duszach się dzieje, co w umyśle się dzieje. Takie kończące zdanie na dzisiaj, Pani Żaneto. Ja myślę, że można powiedzieć tak, że każdemu według zasług, czyli im więcej będziemy pracować nad swoją świadomością, bo chyba to jest taki pierwszy próg do przeskoczenia. Jeśli chcemy być osobami świadomymi, to wtedy mamy potrzebę zdobywania wiedzy, a wiedza to nie jest reklama. My czasami mieszamy reklamę z wiedzą. Informacja, którą czerpiemy z wiedzy rzetelnych osób, nas przybliży do zdrowia. Informacja, którą czerpiemy z telewizji, z reklam, to jest manipulacja gwarantowana. Więc powinniśmy być bardzo wymagającymi, świadomymi ludźmi, którzy starannie dobierają wiedzę, dzięki której mogą się czuć naprawdę kreatywni, zdrowi i też przydatni dla innych, bo to wtedy gwarantuje radość życia. Kapitalnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja Na również dzisiaj, dziękuję. kochani, to już wszystko. Jeszcze raz dziękuję Pani Żanecie Gelc za tą niesamowitą dla mnie rozmowę. E, Myślę, że na drugi też się pewnie nie skończy. Być może będziemy kontynuować, bo trzeba robić swoje. Każdego dnia, w każdym miejscu i no way, koniec, kropka. No nie? Także Tak jest. kochani, wszystkiego najlepszego dla Was. Bardzo dziękuję jeszcze raz za Waszą również obecność. No i na razie to na dzisiaj to jest tyle. Niedługo się znowu zobaczymy. Papacki. Cześć, trzymajcie Dziękuję. się.